Witam wszystkich i zapraszam do kolejnego filmu poświęconego temu tutaj oto radiotelefonowi TIT Radio TDH9. Jest to druga część poświęcona temu urządzeniu. W pierwszej był ogólny przegląd, pomiary parametrów radiowych i tam wspomniałem, że będę takie krótkie filmiki z pewnymi rzeczami dotyczącymi funkcji i obsługi zamieszczał. No i to jest pierwszy film taki podstawowy. Zaznaczałem tam, że nie podoba mi się troszeczkę brak możliwości przypisania różnych funkcji klawiszom funkcyjnym. Klawisz Bluetooth, którego funkcjonalność jest praktycznie niewielka. No a tu chcę Wam pokazać pewne rzeczy, które to radio jednak ma. Nie wszystkie są opisane w instrukcji. Niektóre są standardowe, bo są to charakterystyczne dla tego typu urządzeń, ale może ktoś tego nie widział, może nie znalazł tych funkcji, więc na szybciutko je pokażę. Czyli taki film z klawiszologii można nazwać. A więc pierwsza rzecz, to co jest charakterystyczne dla wielu urządzeń, nie tylko tej firmy, to obsługa poprzez kombinację menu i potem jakiegoś tam klawisza, przeważnie numerycznego. No i zacznijmy tak na szybko. Nie będę Wam pokazywał, co dane funkcje robią, tylko w którą funkcję wchodzimy. O poszczególnych niektórych funkcjach będą osobne filmy. Po kolei zaczynamy. Menu 1 i mamy ustawienie poziomu blokady szumów. Od razu możemy sobie ustawić back, czyli exit, wychodzimy. Menu 2 Power, czyli ustawianie mocy. Średnia, wysoka, niska, exit i wychodzimy. Menu 3 Scan Mode, czyli tryb skanowania, czyli czy ma zatrzymywać się na kanale na stałe, czy tam chwilę czekać, czy lecieć dalej. To o tym w osobnym opowiem. Menu 4 Krok częstotliwości. No tutaj korzystamy często z tego menu, żeby sobie ustawić, jak chcemy dokładnie, czy na jakieś takie dziwne częstotliwości wejść, no to sobie zmieniamy ten krok. Jeżeli chcemy na lotnicze, no to wtedy sobie na jeszcze inny zmieniamy i tak dalej, i tak dalej. Teraz z piątką. Menu 5. Podświetlenie. U mnie jest always on, czyli zawsze jest podświetlony. Co ciekawe Wam powiem tak dodatkowo, że prawie 3 dni te radio nasłuchiwało po 12 godzin z włączonym wyświetlaczem i to wytrzymało. Także pewnie dużo dłużej byłoby bez wyświetlacza, ale ja lubię widzieć, co jest i nie wygaszam. No chyba, że gdzieś się idzie i nie chcę, żeby ktoś zaglądał, to wtedy on wychodzi. Menu 6 Voice, czyli prompt głosowy, który słyszymy. Możemy włączyć, wyłączyć. To akurat no nie musiało być tutaj pod ręką, no ale jest. Menu 7 Poziom aktywacji Vox. Jeżeli użyjemy Voxa, tutaj możemy sobie to ustawić. Menu 8. No weszliśmy, jak widzicie, w radio. To mamy pod klawiszem z boku. Musiałem wyjść, czyli znowu menu 8 i dalej menu 9 Dual Watch. No i to może się przydać, jeżeli chcemy wyłączyć funkcję latania po obydwu AB, VFO czy bankach pamięci, to możemy sobie tutaj to wyłączyć, bo jesteśmy wtedy na przykład tylko na jednym. I menu 0, też jest coś takiego. Wideband, Narrowband, czyli przełączanie między szerokim a wąskim FM-em ogólnie, bo w AM-ie to za bardzo to nie działa. I to są wszystkie funkcje, jeżeli chodzi o połączenie menu, ale mamy też dodatkowe funkcje. Nie wiem, czy ja je wszystkie znalazłem, bo niektóre radio pika, ale jeszcze nic mi nie pokazuje, jeszcze nie doszedłem do tego. Może jak ktoś wie, to podrzuci mi tutaj na maila na przykład, czy tam na Messengera informacje. Ja opiszę tylko te, które znałem, czyli przytrzymujemy dłużej, około 3 sekund klawisz i klawisz 1 i widzicie Scan Frequency, bardzo ciekawa funkcja, która pozwala nam szybko zapisywać pamięć i powiązać się z innym radiem. O tym opowiem przy okazji opisywania niektórych funkcji. Wychodzimy. Dwójka. Nic nie znalazłem pod dwójką, ale radio pika. Trójka. Jest to włączenie skanera. No i widzicie, jak sobie zaczęło latać. Ale już trójką można to wyłączyć i jeszcze VM też to wyłącza. Także tutaj działa. Czwórka. Nic. Piątka. Zapalił się nam tutaj symbol R i to jest
niejako ten rewers, czyli do przemienników, że nadajemy na wyjściowej i nasłuchujemy na wejściowej, czyli żeby sobie podsłuchać korespondenta na wejściu przemiennika. 6. Nic. 7. Funkcja spektrum, o której nie opowiedziałem wcześniej, ale to Wam pokażę w innym filmie, co ona robi, jak ją ustawiać. 8. za chwilę Wam pokażę. 9. nic. 0. No nam nieprzydatna funkcja, czyli kanały pogodowe dla Amerykanów. I dodatkowo tutaj jeszcze działa klawisz back, też możemy go dłużej przytrzymać. No, jak słyszycie, coś tam się odezwało nade mną. Tu mamy parametry z systemu satelitarnego, jeżeli oczywiście odbieramy. No w tej chwili jestem wewnątrz, to tu nie odbieram. I żeby one się pojawiły, odbiornik musi być po prostu włączony, bo jeżeli wyjdę z tego i jeżeli wyłączę ten odbiornik, no to nie weszliśmy w te dane. Włączyłem, bo ten guzik jest do włączania. No to mamy, jak widzicie. Także, żeby zadziałał back, musi być uruchomiony odbiornik GPS. Klawisz gwiazdka, no to mamy kluczyk, czy to jest blokowanie klawiatury no standardowo w wielu urządzeniach. I widzicie kółdeczkę. Już jej nie ma. I ostatni klawisz do wpisania sobie DTMF-a, na przykład jakbyśmy chcieli tam te echolinki, czy jak to tam się inaczej nazywa, ja z tego w ogóle nie korzystam. Wtedy wysyła nam tutaj sekwencję, którą tutaj sobie wpiszemy. I to są takie podstawowe rzeczy, z których tutaj sobie można skorzystać. Może o tym wiedzieliście, może nie. Ja Wam to pokazałem. Mam nadzieję, że komuś to się przydało. Także zapraszam też do oglądania kolejnych filmów z opisem różnych funkcji tego urządzenia, które niebawem, średnio, no może raz na tydzień, może jeszcze częściej będą pojawiały się na moim kanale. Tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.